W dzisiejszych czasach klient szukający 125 ma masę sprzętów do wyboru. Może sugerować się niską ceną, wybierając tanie Chińczyki, może sugerować się świetnymi bajerami i taką w miarę dobrą jakością, wybierając troszkę droższe Chińczyki, lub może sugerować się sprawdzoną marką, bardzo dobrą jakością wykonania i dużą trwałością produktu i wybrać na przykład Suzuki GSX-S 125, który jest już z nami na rynku parę lat, ale wcale nie odbiega od konkurencji dzięki świetnym parametrom technicznym. Oglądajcie. Suzuki GSX-S 125 jest to bardzo poprawna maszyna, tak jak Suzuki lubi robić motocykle. Czyli jest to maszyna, której możecie być pewni, maszyna, która nie popsuje Wam się w trasie i maszyna, która nie jest przekombinowana technicznie. Oczywiście w dzisiejszych czasach przydałby się kolorowy wyświetlacz, wszystkie praktycznie chińskie motocykle takie posiadają. Przydałaby się łączność z telefonem komórkowym lub przydałby się jakiś delikatny lift, ale tak naprawdę Suzuki wychodzi z założenia, skoro coś jest dobre i sprawdza się całkiem poprawnie, to faktycznie nie ma potrzeby tego zmieniać. I tak jest właśnie z naszym GSX-em 125. Ja mam na imię Andrzej, wyglądacie kanał MotoTalks. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji, lajkowania, komentowania, a jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zostawcie swoje dane w formularzu w opisie filmu. Wracamy do naszej przepięknej 125. Słuchajcie, przede wszystkim jaka jest najlepsza cecha tego motocykla? Najlepszą cechą tego motocykla jest to, czyli świetny, bardzo dobry silnik. Zwróćcie sobie uwagę na to, jak ten silnik wygląda. Tutaj ta część to jest cylinder. Tłoczek porusza się w tej przestrzeni, a ta część to jest głowica razem z zaworami, razem z całym tym mechanizmem. Więc zobaczcie, jak proporcjonalnie ta głowica jest mocno rozbudowana. I to jest system DOHC, czyli mamy 4 zawory na cylinder i 2 wałki w głowicy. Jak na 125 jest to bardzo zaawansowana technologia, która powoduje, że silnik generuje pełną, dopuszczoną przez przepisy moc, kręci się na obroty średnio w granicach 12 000 obrotów, więc jest to świetnie przygotowany silnik jak na tak prosty motocykl. Nawet można powiedzieć, że on troszkę przewyższa swoje czasy. W 2017 roku był jednym z najbardziej zaawansowanych technicznie silników na rynku i to jest cały czas największym plusem tego motocykla, czyli ten świetny silnik. Tu mamy informację z CEM, czyli jest to informacja o specjalnej warstwie, powiedzmy odpowiednika silu na gładzi cylindra, co powoduje, że wszystko do kupy robi z tego silnika naprawdę fajnego przecinaka jak na 125. Oczywiście skrzynia biegów, która jest 6-stopniowa ze stałym zazębieniem, mokre sprzęgło i ten silniczek jest naprawdę bardzo poprawny. Co do reszty, no cóż, mamy tutaj zwykłą stalową ramę. Mamy tutaj, tak jak widać, raczej proste rozwiązania, raczej rozwiązania dość tanie. Patrząc na zawieszenie, no jest to zawieszenie klasyczne, rureczki są dość cienkie, natomiast zawieszenie pracuje poprawnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o osoby o troszkę większej masie, no niestety tutaj trzeba brać to pod uwagę, że no nie będzie to zawieszenie pracowało jakoś bardzo sportowo. No widać po prostu, że tutaj nastąpiła pewna oszczędność, pewne jakby cięcia kosztów na tym zawieszeniu. Jeżeli chodzi o koła, również mamy tutaj proste rozwiązania. Mamy tutaj 17-calowe felgi, średnica, 17 cali średnica, 90/80 opona, więc opona dość cienka, z tyłu 130, więc również dość cienka oponka. Jeżeli chodzi o hamulce, tu jest całkiem poprawnie, są tu hamulce tarczowe. Przednia tarcza jest naprawdę bardzo pokaźna, bardzo duża. Oczywiście motocykl wyposażony w układ ABS. Jak na 2017 rok i 125 było to coś fajnego i coś poprawnego. Teraz oczywiście to jest standard, więc nie mówimy tu o żadnym szale, natomiast ten układ ABS był świetnie działający i jakby bardzo dobrze pracujący. Co do elektroniki. Nie możemy się tutaj spodziewać żadnych wodotrysków, czyli nie mamy kontroli trakcji, żadnych trybów jazdy,
a przepustnica jest mechaniczna. Więc tutaj oczywiście, jeżeli chodzi o elektronikę, to właściwie tylko ABS. Natomiast są te suzukowskie rozwiązania, które w jakoś tam sposób mają nam ułatwić życie, szczególnie dla osób początkujących, szczególnie dla osób, które rozpoczynają przygodę z motoryzacją, z motocyklami z manualną skrzynią biegów, czyli system ułatwiający start. Po wciśnięciu guzika wciskamy go tylko raz i maszyna kręci 1,5 sekundy, aż odpali. Natomiast jeżeli odpali, to od razu odcięty jest rozrusznik, czyli jeżeli ktoś przytrzyma ten rozruch za długo, no to nie będzie ten rozrusznik kręcił cały czas, tylko od razu, że tak powiem, zostanie rozłączony, jak motocykl odpali. Uprzedzając Wasze rozkminki, oczywiście jest to połączone z komputerem i z informacją o ładowaniu akumulatora. Jeżeli napięcie akumulatora spadnie do danej wartości, to się rozłączy, więc jeżeli wciśniecie guzik, a powiedzmy nie ma paliwa, to on nie będzie kręcił w nieskończoność, tylko po pewnym czasie się wyłączy. Więc jest to system dość inteligentny. Oczywiście jest jeszcze ten system podnoszenia obrotów. W przypadku ruszania, przy puszczaniu sprzęgła, motocykl lekko podnosi obroty, żeby dla początkujących użytkowników ułatwić ruszanie, ułatwić start w mieście. Co do bajerów, mamy tutaj bardzo prosty immobilizer, czyli za pomocą kluczyk jest wyposażony w taką magnesową zapadkę. Kluczyk z logo Suzuki, piękny, a stacyjka ma taki dość specyficzny kształt i tutaj oczywiście możecie zobaczyć sobie otwór na kluczyk. Ciach, zamykamy otwór, nikt nam tutaj nic nie wepchnie, a tym elementem, naduszając, zwalniamy blokadę i możemy kontynuować odpalanie pojazdu. Proste i sprawdzone. Co do wyświetlacza, wyświetlacz czarno-biały, wyświetlacz zwykły, ciekłokrystaliczny. Na wyświetlaczu proste parametry, nie ma tutaj specjalnie jakichś rozmaiconych funkcji. To co jest, musi być, czyli wyświetlacz biegów, tutaj widzicie jaki duży zakres obrotów, więc świetnie, ta moc 15 koni pojawia się tutaj przy 10,5 tysiącach, więc naprawdę można kręcić ten motocykl bardzo wysoko, jak na Sylweskę piątkę, super. Oczywiście prędkość godzina i przebiegi dzienne, ładowanie akumulatora, przebieg całkowity. I właściwie tyle. No i oczywiście spalanie średnie. Nie ma temperatur, nie ma temperatury silnika, temperatury powietrza. Więc są to bardzo, bardzo proste funkcje. Co do... no jeszcze światła LEDowe. Lampa przednia LEDowa, która bardzo przyzwoicie świeci, ładnie wygląda. Kierunkowskazy niestety żarówki, te wielkie bomby suzukowskie, które jakby delikatnie chciałoby się od razu powiedzieć, żeby od razu je wymienić na coś dyskretniejszego, coś mniejszego, bo faktycznie ten kierunkowskaz jest jak na Sylweskę piątkę ogromny. Ogólnie, jaka jest najfajniejsza poza silnikiem cecha tego motocykla? To, że ten motocykl jest bardzo niski. Dla osób początkujących jest to bardzo duży plus, szczególnie dla kobiet, które tą przygodę rozpoczynają i chciałyby mieć ten komfort z pełnego podparcia nogami. Motocykl, poza tym, że ma 78,5 cm wysokości od podłoża, wysokości kanapy, jest też wyprofilowany w zbiorniku bardzo wąsko, czyli te nogi są blisko siebie, dzięki temu i trzymanie motocykla jest przyjemne i te nogi nie wymagają szerokiego stawania, więc dzięki temu czujemy się jeszcze na tym motocyklu niżej, jeszcze bardziej komfortowo. Tu oczywiście 1,72 m wzrostu i mamy jeszcze sporo zapasu na nogi, więc myślę, że takie 1,85 m użytkownik się na tym zmieści. Natomiast osoby wyższe, już muszą szukać innej 125. Idąc dalej, słuchajcie, co do samej linii tego motocykla, na pewno jest to motocykl, który jest motocyklem mały, ale Suzuki bardzo walczyło o to, żeby zrobić z niego motocykl optycznie jak największy. Za co odpowiedzialne są właśnie te zabudowania, te plastiki. Zwróćcie sobie uwagę, że od razu mamy pług w standardzie. Ten pług powoduje, że ten silnik nie wygląda taki goły, a ta część znacznie się powiększyła. Tutaj bardzo fajna linia owiewek, łączy się świetnie ze zbiornikiem paliwa, chociaż zbiorniczek jest tutaj takim malutkim elementem. Doszły jedne plastiki, drugie plastiki, trzecie plastiki, które mają go w jakiś sposób powiększać. No i oczywiście ta tylna część, kanapa jak na małą Sylweskę piątkę, dość wysoko uniesiona. Zwróćcie sobie uwagę, jakieś 10 cm różnicy w wysokości, więc tak naprawdę początkująca osoba z gabarytem na takiej wysokości nie będzie miała tu jakoś super komfortu, więc oczywiście jest taka możliwość, aby kogoś wozić, ale nie zalecamy dla osób, które przygodę swoją zaczynają. No i to nas tutaj szczególnie bawi, to ta tylna, ogromna część, gdzie Suzuki zadbało o to, żeby woda lecąca z tylnego koła nie chlapała w użytkownika, więc
bardzo mocno, bardzo szeroko zabudowany ten błotnik, który troszkę nawet aż przesadnie szeroko tutaj wychodzi. Podsumowując, GSX S125 wydaje mi się, że idealnie wpasowuje się między nowoczesne, zaawansowane 125 topowych japońskich czy europejskich marek, cenowo w granicach 25 000, a chińskie produkty, które no oczywiście są produktami chińskimi. Coraz lepsze technicznie, coraz bardziej zaawansowane elektronicznie, ale cały czas Chińczyki, więc Suzuki jest motocyklem idealnie pomiędzy i motocyklem świetny dla osób niskich, dla kobiet, dla osób, które cenią sobie ten komfort pełnego podparcia całymi stopami na ziemi. Dziękujemy za oglądanie. To tyle w tym odcinku. Do następnego.